Cześć, z poprzedniego filmu dowiedziałeś się, ile powtórzeń powinieneś wykonywać w serii. To dzisiaj powiem Ci o tym, że nie każde powtórzenie, które wykonujesz na treningu, jest sobie równe. Zacznijmy od przykładu. Mamy dwie osoby, które wykonały 3 serie ćwiczenia po 12 powtórzeń z obciążeniem 50 kg. Czyli matematycznie rzecz ujmując, obaj wykonali po 36 powtórzeń tego samego ćwiczenia z takim samym obciążeniem. 2 dni wcześniej wykonali sobie serię do tak zwanego upadku mięśniowego, a więc wykonali to samo ćwiczenie z tym samym obciążeniem w jednej serii do momentu, do którego mogli wykonywać powtórzenia. I okazało się, że ten zrobił 14 powtórzeń i 15 powtórzenia nie był już w stanie wykonać, a ten z tym samym obciążeniem zrobił takich powtórzeń 25. I teraz spójrzmy na tych dwóch gości nie z matematycznego punktu widzenia, a z punktu widzenia tak zwanych powtórzeń efektywnych. Powtórzenia efektywne to jest mniej więcej te 5 ostatnich powtórzeń w serii przed upadkiem mięśniowym. A więc w tym wypadku liczymy 5 od końca, dlatego że to 14 powtórzenie było ostatnim powtórzeniem, które on był w stanie zrobić, tak? Czyli doprowadził się do upadku mięśniowego. Więc licząc od tyłu, 1, 2, 3, 4, 5, to były jego powtórzenia efektywne. Jeżeli na treningu zrobił 12 powtórzeń, to znaczy, że 10, 11 i 12 to były jego powtórzenia efektywne. Czyli zrobił takich powtórzeń 3 razy 3 serie, łącznie 9. Natomiast ten drugi upadek mięśniowy miał w tym momencie, więc jego powtórzenia efektywne to jest 25, 24, 23, 22 i 21. A zrobił podczas treningu 12 powtórzeń, czyli efektywnych powtórzeń nie zrobił ani jednego. Więc matematycznie wykonali dokładnie tą samą pracę, 36 powtórzeń z tym samym obciążeniem, tego samego ćwiczenia. Ale tak naprawdę dla efektów treningowych to ten wykonał 9 powtórzeń, a ten nie wykonał ani jednego. To teraz wytłumaczę Ci krótko, skąd w ogóle wzięła się ta idea powtórzeń efektywnych. Twoje mięśnie są zbudowane z włókien mięśniowych. Mamy różne typy włókien mięśniowych. Wolno kurczliwe nazywane czerwonymi i szybko kurczliwe nazywane białymi. Czerwone włókna są bardzo wytrzymałe, ale nie mają potencjału do budowania jakiejś dużej siły. Natomiast białe włókna męczą się dużo szybciej, ale są za to dużo silniejsze. Po przebadaniu proporcji włókien mięśniowych u różnych typów sportowców okazało się, że osoby trenujące siłowo i dynamicznie, a więc sprinterzy, skoczkowie, kulturyści, trójboiści, mają zdecydowaną przewagę włókien białych, a więc tych bardzo silnych, ale mniej wytrzymałych. Dlatego właśnie czasem białe włókna są nazywane włóknami kulturystycznymi. Natomiast czerwone włókna mięśniowe to domena sportów wytrzymałościowych, takich jak na przykład maraton. Czyli w uproszczeniu możemy powiedzieć, że włókna białe budujemy w niskich zakresach powtórzeń, a włókna czerwone w wysokich zakresach powtórzeń. To po pierwsze domyka nam informacje zawarte w poprzednim filmie, a więc te, które mówią o tym, że jeżeli chcesz budować siłę, powinieneś pracować w niskich zakresach, a jeżeli chcesz budować wytrzymałość, powinieneś wchodzić w zakresy wysokiej powtórzeń. Natomiast jeżeli zależy Ci na wyglądzie, to logika podpowiada, że najlepiej byłoby budować wszystkie rodzaje włókien mięśniowych, bo czym więcej włókien mięśniowych, tym większy mięsień. I teraz dochodzimy do sedna. Włókna czerwone, a więc te, które odpowiadają za wytrzymałość, a nie są zbyt silne, są uruchamiane przez organizm w pierwszej kolejności. Właśnie dlatego, że są wytrzymałe, więc mogą pracować długo. Natomiast włókna białe tak naprawdę są cały czas w takim uśpieniu i są uruchamiane przez organizm dopiero wtedy, kiedy następuje taka potrzeba. Więc teraz najważniejsze zdanie. Włókna czerwone mogą być uruchamiane bez uruchamiania włókien białych, natomiast włókna białe nie mogą być uruchomione bez wcześniejszego uruchomienia włókien czerwonych. Druga sprawa. Aby wykonać jakikolwiek ruch, Twój organizm uruchamia tak zwane jednostki motoryczne i uruchamia ich tylko tyle, ile jest mu aktualnie potrzebnych. A więc ma jednostki do zadań codziennych, takich jak stanie, chodzenie, oddychanie, jakieś podstawowe czynności dnia codziennego i te jednostki masz już wytrenowane w 100%, bo trenujesz je od urodzenia. Ale masz też jednostki do zadań specjalnych, które uruchamiasz podczas ciężkiej pracy, takiej, której nie wykonujesz na co dzień.
Więc jeżeli podczas treningu używasz obciążeń, z którymi nie musisz się tak naprawdę siłować, to używasz wyłącznie tych maksymalnie już wytrenowanych jednostek motorycznych, które nie mają praktycznie żadnego potencjału do zmian sylwetkowych. Więc trenując z byle jakim obciążeniem daleko od upadku mięśniowego, tak naprawdę nie trenujesz. A więc wniosek: praca blisko upadku mięśniowego będzie uruchamiała wszystkie włókna mięśniowe, zarówno białe, jak i czerwone. Dlatego właśnie te ostatnie 5 powtórzeń liczone od upadku mięśniowego będą dla hipertrofii najbardziej optymalne. Więc co powinieneś robić, aby najbardziej efektywnie trenować pod kątem hipertrofii, a więc budowania wszystkich rodzajów włókien mięśniowych? Powinieneś trenować zawsze blisko upadku mięśniowego, a więc powiedzmy 1-2 powtórzenia od upadku mięśniowego, a więc dokładnie tak jak w tej sytuacji. To dlaczego nie trenować do upadku mięśniowego za każdym razem, żeby wykorzystać 5 z 5 efektywnych powtórzeń, a nie tylko 3 albo 4 z tych 5 powtórzeń efektywnych? Chodzi o to, że różnica między wykonaniem 3, 4, a 5 powtórzeń efektywnych z punktu widzenia hipertrofii nie jest aż tak istotna, natomiast różnica w zmęczeniu Twojego organizmu pomiędzy wykonaniem 3 a 5 powtórzeń jest już bardzo znaczna. I badania jasno potwierdzają, że praca zawsze do upadku mięśniowego mija się zupełnie z celem, doprowadzi to do przetrenowania i do tego, że Twój organizm nie będzie w stanie się zregenerować odpowiednio, a wiadomo, że jeżeli nieodpowiednio się regenerujesz, to tak naprawdę hipertrofia nie nastąpi. Dam Ci teraz taki super przykład. Załóżmy, że chodzisz do pracy i w tej pracy za pierwsze 5 godzin dostajesz 100 zł za godzinę, natomiast za kolejne godziny dostajesz 3 zł za godzinę i możesz normalnie, legalnie po 5 godzinach wyjść z pracy i pójść sobie do domu. A Ty siedzisz w pracy po 10 godzin. I tym jakże wysublimowanym przykładem uznaję wybór zakresu powtórzeń oraz kwestie powtórzeń efektywnych dla osoby początkującej za wyjaśnione.